No i teraz mamy przerwę 10-minutową. Dlaczego? No dlatego, że celem ostatecznym to robienie pod rząd powtórzenia z maksymalnie ciężkimi ciężarami. Więc na tym etapie w tym roku pracuję nad opanowaniem 125 kg. Tutaj akurat jest 130, ale 125 przy moich workach. Dzisiaj wakacyjnie pracuję ze sztangą, z talerzami, z małymi hantelkami. No wszystko razem 130 i taka 10-minutowa przerwa jest właśnie po to, ażeby się trochę zregenerować i przygotować do następnego powtórzenia, pełnego, pod kontrolą, powolnego. To jest sposób na budowanie siły, przyzwyczajenie układu nerwowego do takiego ciężaru i po ileś takich treningów człowiek próbuje robić powtórzenia pod rząd. Do tej pory to udało mi się 3 razy pod rząd robić 125 kg. No ale oczywiście celem jest dużo więcej, więc praca trwa, praca w trybie czy też metodą pauza, odpoczynek. No i znowu przerwa. Słuchajcie, jak pewnie wiecie, jestem wielkim zwolennikiem Zerchera, czyli takiej metody podnoszenia, a szczególnie martwego ciągu Zerchera. I naprawdę radzę Wam wszystkim, niezależnie od tego, z jakim ciężarem byście nie zaczynali, to naprawdę bardzo polecam Zerchery. Dlaczego? Dlatego, że to jest ćwiczenie naprawdę całego układu mięśniowego za jednym zamachem, w jednym ćwiczeniu. I pomijam kwestie optymalizacji, efektywności i takie tam, po prostu satysfakcja i zadowolenie. Tak? Bo to bardzo często jest tak, że ludzie machają handlami, machają sztangami, z jednej maszyny do drugiej idą i takie jest poczucie, że satysfakcja, bo mówię w tej chwili o takiej warstwie psychologicznej, że mam wielką satysfakcję, bo nie wiem, ćwiczyłem godzinę, albo mam wielką satysfakcję, bo ćwiczyłem na tym urządzeniu, na tamtym urządzeniu, robiłem to, robiłem tamto, robiłem siamto. Ale z jakim ciężarem, z jakim obciążeniem, z jakim efektem, z jakim postępem? Bardzo trudno jest mówić o postępie i o większych ciężarach, o większej sile, kiedy jesteśmy tak porozrzucani, kiedy porozrzucamy naszą siłę i naszą energię na wiele różnych ćwiczeń. A jak się skupimy na paru ćwiczeń, paru takich mocnych, wielkich ćwiczeń, to poczucie satysfakcji z postępu i w ogóle motywacja jest olbrzymia, bo nagle widzimy, że coś, co nam się wydawało jako jakimś nieosiągalnym marzeniem, się spełnia. Bo po prostu wyobraźcie sobie, że Wy też możecie pracować przy dużo większym ciężarze niż to, przy czym teraz pracujecie. Oddech, głęboko powietrze. Nabrać powietrze. No brawo. No i teraz naprawdę rozmaicie można sobie rozłożyć tego typu trening, żeby był postęp. Mianowicie na przykład w tej chwili to jak trenowałem poprzednim razem, czyli 4 tygodnie temu, bo w tej chwili mam rozłożone tak, że robię te martwe ciągi Zerchera i pompki na poręczach w jednym treningu, 2 tygodnie później wiosłowanie jejca i wyciskanie nad głową w drugim treningu i potem 2 tygodnie później wracamy do Zercherów. Więc 4 tygodnie temu zrobiłem przy pauzie odpoczynku 6 powtórzeń na 125 kg z moimi workami. W tej chwili pracuję przy 130 kg ze sztangą. No, cel jest 7 powtórzeń przy
pauzie odpoczynku. I teraz jeżeli dobiję do tych 7, to co wtedy? No to wtedy po odpowiedniej 10-minutowej przerwie w pauzie odpoczynku to będę starał się robić po kolei powtórzenia do ostatecznego wygaśnięcia, tymczasowego wygaśnięcia mięśni. I to jest, widzicie, to jest taka metoda, tak, że jeżeli osiągniecie swój cel, jaki żeście sobie wyznaczyli i czujecie, że macie jeszcze siłę, no to oczywiście, że należy dalej, ale nie dalej po jednym powtórzeniu w pauzie odpoczynek, tylko na przykład właśnie spróbować czegoś bardziej intensywnego, bardziej mocnego ku końcówce, żeby naprawdę popchnąć tą intensywność, bo liczy się intensywność, tak? Nie długość, nie ilość powtórzeń, tylko intensywność. Więc to są naprawdę dużo jest różnych opcji, trzeba tylko używać trochę inwencji. No i sprawdź, czy symetrycznie. O. No brawo, coraz lepiej. To już Przy ciężkim podnoszeniu z takiego przysiadu to tradycyjnie głęboki wdech. No nie mam nic przeciwko, ale ta idea, że mamy trening anaerobowy i aerobowy, to ja zacząłem trochę kwestionować tę ideę, to znaczy, a czemu nie można mieć trening siłowy aerobowy? W takim sensie, że jeżeli naszym celem jest nie powerlifting, tylko kulturystyka, to tempo, z jakim podnosimy ten ciężar, jest ważniejsze od tego, jak duży ciężar podnosimy, tak? Bo w zawodach ciężarowców, powerlifting, to tam po prostu jedno się liczy, że podniosłem najwięcej, więcej od wszystkich. Natomiast w kulturystyce się też liczy to, z jakim tempem pracujemy, dlatego że chcemy, żeby opór działał względem mięśni jak najdłużej a żeby to uczynić, to chcemy pracować z ciężarem pod kontrolą. A jak sprawdzić, czy kontrolujemy ciężaru? No bardzo proste. Jeżeli jesteś w stanie normalnie oddychać w trakcie wykonania danego powtórzenia, to znaczy, że wykonujesz to powtórzenie pod kontrolą. I od razu po 7 powtórzeniu kolejne powtórzenia, o ile się udają. Bo wiadomo, że 7 powtórzenie raczej zrobię po tej 10-minutowej przerwie i wtedy koniec z pauzą, odpoczynkiem. Po prostu lecimy na powtórzenia jedno po drugim. Tyle, ile się uda, to się uda. Potem koniec zerczerów i będzie czas na następne, ostatnie ćwiczenie, czyli pompki na poręczach.
tyle. Trochę pracy dośrodkowej, trochę pracy statycznej. Podejrzewam, że może mógłbym więcej powtórzeń zrobić w fazie odśrodkowej, gdyby nie te zerczery pod rząd, ale tak to po prostu jest. Zawsze coś za coś. I to też trzeba pamiętać przy treningu, że każde ćwiczenie i każdą metodę, jaką stosujemy, to koszt stosowania tej metody, koszt stosowania tego ćwiczenia, to jest inne ćwiczenie i inne potencjalne metody. Dlatego trzeba naprawdę w sposób przemyślany i oszczędny ćwiczyć, żeby maksymalnie wycisnąć wszystkiego, co się da z każdego treningu.